Dzień dobry, witam zza kierownicy Volkswagena ID. Buzz, czyli nowoczesnego wcielenia czegoś, co się kiedyś nazywało Bully. Auto jest niewątpliwie niezwykle interesujące z wyglądu. Nie da się ukryć, że ma w sobie mnóstwo cech poprzednika. Ten film będzie miał dwie części. Pierwsza odnosi się tylko i wyłącznie do tego, co mnie tu otacza, i nie chodzi o panią siedzącą za mną, która jest niejako zakładnikiem z firmy Volkswagen. Nie wolno tym autem wyjeżdżać w ogóle z parkingu bez przedstawiciela firmy. Z dosyć prostego powodu. To jest prototyp. To jest auto dopuszczone do jazdy warunkowo, a co za tym idzie, no na wypadek czegokolwiek, nawet zwykłej kontroli drogowej, lepiej mieć kogoś, kto jest bardziej odpowiedzialny. Więc pierwsza część nie ma prawa być o tym, jak się jeździ, i możecie być na 100% pewni, że teraz się niczego nie dowiecie. Embargo obowiązuje do 7 września i wówczas pokażę Wam drugą część tego filmu, w którym będę opowiadał o tym, jak się jeździ tym samochodem. Więc na razie króciutko i treściwie, bardzo powoli jadę, żeby więcej czasu było na to. Mamy do czynienia z samochodem, który jest technicznie ogromnie zbliżony do ID.4 i ID.5 w sensie napędu, w sensie silnika, w sensie zawieszenia. Oczywiście rozstaw osi jest dłuższy. Tutaj mamy około 3 metrów, a może być jeszcze dłuższy. Mamy 77 kWh pojemności akumulatorów, czyli dokładnie to samo, co w ID.4 i ID.5. I jest to wersja 204-konna, czyli taka jak bazowe ID.4 i ID.5. Teoretycznie, bo jeszcze nie są to zahomologowane wartości, mamy więc identyczne parametry jak bazowy ID.4. Dotyczy to zarówno mocy, jak momentu obrotowego oraz teoretycznego zasięgu, który oczywiście w przypadku samochodu o konstrukcji i oporze aerodynamicznym kiosku ruchu musi być słabszy. W środku, no cóż, Volkswagen zrobił co mógł, żeby nie narazić się ekologom, a co za tym idzie, na przykład podkreśla się, że tutaj nie ma żadnej skóry zwierzęcej. Jako Polak i gdańszczanin mam tak dalece złe skojarzenie w tym momencie, że nawet nie chcę tego komentować. Więc pominę to. Raczej skupię się na tym, że wszystko to, co tutaj nas otacza, jest robione na zasadzie przetworzenia albo śmieci, albo odpadów innego rodzaju. W każdym razie, jak to się ładnie nazywa w filmach, żadne zwierzę nie ucierpiało. Taka jest prawda. Wszystkie plastiki są po przetworzeniu butelek PET lub tego, co się nazywa śmieciami oceanicznymi, a więc na przykład starych sieci i tak dalej. Wszystkie skóry są skórami ekologicznymi, czyli powstałymi przez sprasowanie, rozdrobnienie i sprasowanie odpadów poprodukcyjnych ze skóry zwykłej, a potem po zmieszaniu ze specjalną żywicą są prasowane i tworzy się z tego coś w rodzaju półnaturalnego tworzywa skóropodobnego. Ponieważ zasadniczo już więcej nie mam nic do powiedzenia, jeśli chodzi o samochód bez jazdy, to dodam tylko tyle, że on może być 5-, 6- lub w przyszłości również 8-osobowy. W przyszłości będzie również w wersji półciężarówki, w wersji dostawczej. No, generalnie bardzo zbliżone do tego, co w historii widzieliśmy pod tytułem Bully lub T1, T2, T3.
I na tym koniec części pierwszej. Zapraszam na część drugą 7 września. I już jest 7 września i mamy możliwość opowiedzenia o tym, jak się tym jeździ, bo tego dotyczyło embargo. No więc jeździ się tym równie dobrze jak każdym innym elektrykiem z rodziny stworzonej przez Volkswagena. Rodziny, którą już pozwoliłem sobie nazwać europejskim odpowiednikiem Tesli, tylko że mądrzejszym, lepiej zrobionym, lepiej zaplanowanym, generalnie lepszym. Tym bardziej, jeśli zaczynamy porównywać ogólne wrażenie z kabiny z tą tandetą, która nas otacza w Tesli. Ale ponieważ miałem teraz mówić o wrażeniach z jazdy, no to powiem tak. Napęd tylny bardzo, bardzo pięknie mi się kojarzy właśnie ze starymi busami, multivanami Volkswagena. Jego prowadzenie właściwie niczym się nie różni od tego, co oferują modele ID4, ID5. No, zdecydowanie słychać szumy opływowe, ponieważ jest to wielka bryła. Aerodynamika, fizyka obowiązuje wszystkich. Fajne auto, naprawdę fajne. Zdecydowanie przyjemniej mi się tym jedzie niż pokazywanym Wam ostatnio multivanem T7 plug-in hybrid. Również z tego powodu, że to chce jechać, a mimo, że jest to absolutny prototyp, to mówimy o samochodzie, w którym nic nie trzeszczy i nie skrzypi. A to, jak wiecie, bardzo szybko dostrzegam i potrafię docenić, jeśli tego nie ma. A nie ma. Ups, nie to nacisnąłem, co trzeba, przepraszam. Aha, tutaj jest to gdzieś inaczej schowane. Nie będę teraz grzebał. Niech mi wyrywa kierownicę z ręki, trudno. Pozycja za kierownicą jest bardzo przyjemna. Prowadzenie jest bardzo przyjemne. Generalnie to może być naprawdę zupełnie nowa jakość, bo kiedy jeździłem całkowicie elektrycznym mikrobusem Mercedesa, to miałem wrażenie, że ktoś mnie oszukuje. Źle się tam czułem. Tu czuję się bardzo dobrze. Tym bardziej, że nie oszukujmy się, Volkswagen zdecydowanie ładniej narysował to wszystko, co tutaj mnie otacza. Zrobił to ciekawszym, weselszym. Nie wiem, co jeszcze o tym powiedzieć. Jasne, nadal mi przeszkadza zbyt bliskie umiejscowienie wirtualnego kokpitu. Nie przepadam za tym. Znaczy on ma swoje zalety, bo wiadomo, że jak się przemieszcza kierownicę, przestawia się od siebie do siebie, góra-dół, to się przemieszcza w taki sposób, że zawsze mamy to przed oczami. Ale zdecydowanie wolę rozwiązanie, które stosuje Skoda, gdzie jest większa odległość od kierownicy do wyświetlacza. Ale to jest jedyna rzecz, która mi tu przeszkadza. Pomijając oczywiście koszmar pod tytułem wszystko robimy poprzez ekran. Na szczęście jest to też już ten najnowszy ekran, który jest bardzo responsywny, ma fantastyczną rozdzielczość, czytelność, kontrast. Tak, to jest zupełnie inna rozmowa w tej chwili. Więc reasumując, jeździ mi się tym, jak po prostu inną wersją ID3, ID4, ID5. Ale co bardzo ciekawe, w tym samochodzie, nie wiem dlaczego, być może ze względu na objętość wnętrza, na to, jak to wszystko działa na wyobraźnię, kompletnie nie czuję masy. No inna sprawa, że tymi mniejszymi Volkswagenami elektrycznymi z całą pewnością jeździłem bardziej dynamicznie.
Ale tak czy inaczej spostrzeżenie jest bardzo istotne. I będę się tego trzymać. Nie czuć tutaj tej masy, tej bezwładności. Jestem bardzo mile zaskoczony, ponieważ sądziłem, że ID Buzz będzie tylko bajerem. Że to będzie skierowane do młodych ludzi, którzy koniecznie chcą się wyróżniać, jak 60 lat temu czy 70 lat temu ich przodkowie. A absolutnie to nie jest tak. Absolutnie. To może być ogromny przebój, wręcz przełomowy w kontekście elektryfikacji jako samochód rodzinny. Bardzo niespodziewana konkluzja, ale w pełni zasłużona. Na koniec muszę to powiedzieć głośno i wyraźnie. Do ID4, ID5 musiałem się przekonać, musiałem się przełamać. Natomiast tu jestem kupiony przez to auto od razu. Nie wiem, na czym to polega. Ale to bardzo miłe uczucie. Dziękuję, do widzenia.